Epoka, o której mówimy, to co się dzieje po zakończeniu działań wojennych, po przejściu frontu, nie miała swojej nazwy. Komuniści mówili, że to był czas walki o ustanowienie i utrwalenie władzy ludowej. Z jednej strony byli oni, a z drugiej strony byli bandyci. Widzieli Państwo zdjęcia tych ludzi, jak oni wyglądali. Wyglądali lepiej, byli lepiej zorganizowani i lepiej przygotowani niż ci, którzy tę władzę komunistyczną ustanawiali. To byli żołnierze Wojska Polskiego w służbie niepodległości Polski. Dowodzeni przez przedwojenną kadrę oficerską II Rzeczpospolitej, przez nią szkoleni, przez nią prowadzeni. Byli słabsi, ale byli u siebie i nie mieli wyjścia. Można się od razu poddać. Jeśli idziemy ulicą, napadnie nas 4 bandziorów, to pierwszy odruch nie jest taki, żeby się poddać, niech robią z nami co chcą, tylko próbujemy albo się przeciwstawić, albo uciekać, albo szukać pomocy. Oni byli dokładnie w takiej samej sytuacji. Tamten czas ma swoją nazwę, tylko za panowania komunistów nie można się nią było oficjalnie na zewnątrz posługiwać. To było ostatnie wielkie polskie powstanie narodowe, powstanie antykomunistyczne. Rozpoczęło się w momencie przekroczenia Armii Czerwonej, przekroczenia granicy II Rzeczpospolitej od wschodu. Gdy weszli Sowieci na ziemię polskie, zaczęli nas wyzwalać w sensie dosłownym i to jest nazwa prawidłowa. Nastąpiło wyzwolenie spod okupacji niemieckiej, ale tego samego dnia, kiedy byliśmy wyzwalani, byliśmy zniewalani, była nowa okupacja, nowa niewola, ale bardzo dobrze znana ludziom, którzy mieszkali na terenie pierwszej okupacji sowieckiej do czerwca 1941 roku. Ona była inna, była inaczej zorganizowana, ale jeśli chodzi o straty ludności polskiej, jeśli chodzi o pacyfikację, chodzi o morderstwa masowe, zbiorowe, nie różniła się niczym. Niemcy z ziem wcielonych do III Rzeszy, z Pomorza, z Wielkopolski, ze Śląska wypędzili 1 000 000 Polaków w trybie natychmiastowym. Tylko Niemcy wtedy jeszcze nie mieli olbrzymich przestrzeni, gdzie tych ludzi można wypędzić. I oni trafili na tereny centralnej Polski, trafili do swoich, do Polaków, do rodzin, przyjaciół, znajomych, a nawet jeśli do obcych, to jednak swoich i mieli natychmiastową pomoc. Stąd wywożono ludzi bardzo daleko, na tereny nieprzyjazne, gdzie mieszkali ludzie żółci, dla których każdy biały to był okupant, to był Rosjanin, a przynajmniej tak samo wyglądał, więc tak samo go traktowali. W dodatku Sowieci stosowali perfidne metody. Zbiegły więzień z łagru czy z takiego zesłania, który gdzieś usiłował się mimo wszystko przedrzeć do Polski, nie mógł liczyć na jakąkolwiek pomoc w terenie. Tamte ludy nazywały każdego uciekiniera śledziem. Łapali go, odstawiali w ręce NKWD. Taka była cena wolności. 1 śledź, czyli wyżywienie za złapanie każdego uciekającego. Dlatego Polacy stamtąd uciekać nie mieli gdzie i nie mieli jak. Istotą okupacji sowieckiej była taka sama eksterminacja jak okupacji niemieckiej. I Sowieci, i Niemcy robili to samo, chociaż robili to zupełnie inaczej, innymi metodami. Pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące okupacji niemieckiej do grudnia 1939 roku spowodowały katastrofę na tamtych terenach. Prawie 80 000 ludzi, całą miejscową inteligencję wymordowali Niemcy w trybie natychmiastowym, bez sądów, bez więzień, bez obozów koncentracyjnych, na miejscu. I głównie mordowali ich sąsiedzi, Niemcy, którzy tam mieszkali pomiędzy Polakami. To oni szykowali listy, kto, gdzie, jaką odgrywa rolę, czy ma znaczenie w społeczeństwie, czy jest poważany. I tych ludzi mordowano na miejscu. Całą miejscową inteligencję. Dokładnie to samo robią Sowieci po swojej stronie. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi po wrześniu 1939 roku zostało zamordowanych na miejscu. Jeśli o tamtych ofiarach wiemy, tamte ofiary są upamiętnione, oznaczone są miejsca spoczynku, są krzyże, gdzieś jest zbiorowa pamięć, to po tych spod okupacji sowieckiej
Przez pół wieku nie wolno było mówić, a teraz już nie bardzo kto ma mówić, bo państwo, które je mamy obecnie, nie jest zbytnio przyjazne. Państwo jest cały czas pod wpływem sił, które rządziły Polską po 1944 roku. Zmieniali barwy, zmieniali nazwy i tak jak tu powiedział pan Karwowski w tym filmie, my walczyliśmy bezinteresownie, po to, żeby oni dzisiaj mogli robić to, co z nami robią. Tych ludzi zabrakło. Istotą tych ziem był niezwykły, bardzo głęboki patriotyzm. Po przegranej wojnie obronnej w 1939 roku Polacy nie poddali się całkiem, zaczęli tworzyć struktury konspiracyjne. Dwa główne odłamy. Służba Zwycięstwu Polski, Związek Walki Zbrojnej i wreszcie od 1942 roku Armia Krajowa. I drugi nurt to jest nurt podziemia narodowego. Narodowa Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy, od 1942 roku Narodowe Siły Zbrojne. Po połączeniu Narodowej Organizacji Wojskowej z Armią Krajową w sierpniu 1942 roku i połączeniu Narodowych Sił Zbrojnych z Armią Krajową od marca 1944 roku to była jedna organizacja. Gdy nastąpiła nowa okupacja sowiecka, gdy na tę ziemię przyszła Armia Czerwona, gdy na Białostoczyźnie rozlokowano 15 pułków wojsk wewnętrznych NKWD. Na żadnym innym terenie okupowanym przez Sowietów nie było takiego nasilenia Armii Czerwonej i wojsk bezpieczeństwa sowieckich. Struktury NKWD-owskie były już na poziomie gminy. Wszędzie pilnowali, wiedzieli, jaki to jest teren, spodziewali się oporu, byli do niego przygotowani. A mimo wszystko ten opór był. Ale tragedia konspiracji rozpoczęła się wcześniej. W 1943 roku było już wiadomo, że na ziemię polskie nie przyjdą alianci zachodni, że koncepcja, jaka obowiązywała przez kilka poprzednich lat okupacji, koncepcja powstania powszechnego, które wybuchnie w porozumieniu z aliantami, którzy wejdą do Polski od zachodu, będą Polskę wyzwalać, nie sprawdziła się. To już było skreślone. Było wiadomo, że przyjdą Sowieci. Gdy byli blisko polskich ziem, jesienią 1943 roku w Komendzie Głównej Armii Krajowej, ale także przy pomocy oficerów sztabowych, którzy znaleźli się już w dowództwie polskich sił zbrojnych na zachodzie, powstała koncepcja, która została nazwana akcją Burza. Że skoro nie będzie powstania powszechnego, to będą lokalne walki, lokalne starcia z Niemcami i wszędzie tam, gdzie będzie taka możliwość, gdzie front będzie się cofał, polskie siły niepodległościowe przystąpią do wyzwalenia niedużych terenów, ale tam, gdzie to jest możliwe. Ponad 80 miejscowości Polacy wyzwolili sami. W Wilnie, w Lwowie wybuchły polskie powstania. Te miasta zostały odzyskane w olbrzymiej większości bez udziału Armii Czerwonej. Oni przyszli na koniec, ale przedtem Polacy wyzwalali się sami. Z tym, że Sowieci nie nieśli wolności. Koncepcja akcji Burza polegała na tym, że Polacy samodzielnie wystąpią, ujawnią swoje struktury i wtedy Sowieci, którzy nie uznawali suwerenności, niepodległości Polski, będą postawieni w sytuacji bez wyjścia. Jako tak zwani alianci naszych aliantów będą musieli honorować polskie władze cywilne, czyli delegaturę rządu na kraj i polskie wojsko, które wychodzi z konspiracji, czyli polskie formacje niepodległościowe. To był plan bezsensowny, jak dzisiaj wiemy, i zupełnie niepotrzebny, dlatego że Sowieci nie działali na tych samych podstawach cywilizacyjnych jak my. Oni mieli zupełnie inne plany wobec Polski. Dla nich Polska, ta, która była przedtem, już nie istniała. Tereny, które opanowali razem z Niemcami w 1939 roku, uważali za swoje własne, których nie będą musieli oddawać. Między dwoma odłamami podziemia, tym podziemiem akoskim i podziemiem narodowym, powstał na tym tle spór i zupełnie inne podejście, inny stosunek do bolszewików. Tak jak generał Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur, dowódca Armii Krajowej, depeszował do Londynu, do sztabu naczelnego wodza, generała Kazimierza Soskowskiego, uważał, że on ma plan polityczny,
który będzie wyzyskany także militarnie. Ten plan był całkowicie sprzeczny z nakazami polskiego rządu i z rozkazami wodza naczelnego. 26 listopada 1943 roku, a więc zaledwie tuż przed wejściem Armii Czerwonej na ziemię polskie, co miało miejsce w nocy z 3 na 4 stycznia 1944 roku, dowódca Armii Krajowej w depeszy szyfrowanej do naczelnego wodza pisał: nakazałem ujawnianie się wobec wkraczających Rosjan dowódcom i oddziałom, które wezmą udział w zwalczaniu uchodzących Niemców. W tym punkcie rozkaz mój jest niezgodny z instrukcją rządu. W szczegółowych programach, jak to ma wyglądać, to ujawnianie, dowódca Armii Krajowej napisał tak: wobec wkraczającej na ziemię nasze regularnej armii rosyjskiej wystąpić w roli gospodarza. Miejscowy dowódca Polski winien się zgłosić wraz z mającym się ujawnić przedstawicielem cywilnej władzy administracyjnej u dowódcy oddziałów sowieckich. Gdyby tu postawił kropkę, wszystko byłoby w jak najlepszym porządku. Był pewien plan, były pewne wytyczne, jak to wykonać i nie można byłoby do tego się w żaden sposób przyczepić. Nawet jeśli ten plan był błędny, ale wynikał ze szlachetnych intencji. Ale to zdanie nie zostało zakończone, bo po tym, co przeczytałem, czyli ujawnić się przed dowódcą oddziałów sowieckich, jest jeszcze coś więcej i stosować się do jego życzeń. Co to znaczy stosować się do życzeń okupanta, który wchodzi do Polski z zamiarem Polski nieodbudowania, tylko Polski zniewolenia? To wszystko było wcześniej znane. Po tych pierwszych latach okupacji sowieckiej, po sprawie Katynia, po tym, z czym Sowieci wchodzą do Polski, nie było wątpliwości, jak się zachowają, a jednak takie rozkazy wyszły. Zupełnym przeciwieństwem są rozkazy drugiej obok AK organizacji wojskowej na ziemiach okupowanej Polski, bo były tylko dwie organizacje wojskowe, militarne, AK i NSZ. Wszystkie inne nie miały takiego charakteru. Dlaczego? Były inaczej zorganizowane i nie miały kadry wojskowej. Narodowe Siły Zbrojne miały w swoim zapleczu, w sztabach, 3 przedwojennych generałów, kilkudziesięciu wyższych oficerów, pułkowników, podpułkowników Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej, oficerów sztabowych, oficerów dyplomowanych, zorganizowani hierarchicznie, struktury terenowe i wojskowe. Plany operacyjne, tylko AK i tylko NSZ. Plan operacyjny to jest rozpisanie zadań na ten okres przejściowy, powstańczy i sposób ich realizacji, użycie jakich sił. Żadne inne organizacje poza AK i poza NSZ nie miały planów operacyjnych, planów mobilizacyjnych i takich struktur terenowych, czyli czysto wojskowych. Dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, wtedy był to Tadeusz dyplomowany, Tadeusz Kurcjusz, pseudonim Żegota, w rozkazie z 15 stycznia 1944 roku, czyli niespełna 2 tygodnie po wejściu Sowietów na ziemię polskie, wydał rozkaz ogólny dotyczący zachowania się organizacji i zachowania się Polaków wobec wkraczającego okupanta. Tu nie było wątpliwości, że to nie będzie wyzwolenie takie, jakiego oczekiwaliśmy. W tym rozkazie pisał tak: wobec przekroczenia przez wojska sowieckie granicy Polski, rząd polski w Londynie oraz społeczeństwo polskie w kraju wyrażają swą niezłomną wolę przywrócenia niepodległości całego terytorium polskiego do granicy na wschodzie sprzed roku 1939, ustalonej za obopólną zgodą traktatem ryskim i potwierdzonej ogólnymi zasadami Karty Atlantyckiej. Narodowe Siły Zbrojne walczyć będą o przywrócenie Polsce wszystkich jej ziem wschodnich. W sytuacji obecnej wydaję następujące polecenia ogólne. Po pierwsze, wojska sowieckie na terytorium Polski muszą być uznawane za wojska wrogie. Po drugie, z uwagi jednak na obecne położenie międzynarodowe oraz konieczność zwalczania Niemiec siłami ich wszystkich przeciwników, polecam na podstawie instrukcji rządu Rzeczpospolitej i rozkazów wodza naczelnego
unikać konfliktów z regularnymi wojskami sowieckimi. Po trzecie, na mocy instrukcji rządu Rzeczpospolitej przewidującej współpracę z wojskami sowieckimi, jedynie w wypadku poprzedniej normalizacji stosunków polsko-sowieckich podaję do wiadomości, że wszelka współpraca obywateli polskich z wojskami sowieckimi jako działanie wbrew rozkazom rządu i interesom narodu polskiego traktowana będzie jako zdrada państwa polskiego. Po czwarte, dążenie do normalizacji stosunków z rządem sowieckim, a nie ewentualne osiągnięcie tego porozumienia nie może powstrzymać bezwzględnej walki z komunizmem i rozkładową akcją agentur bolszewickich na ziemiach polskich. Przy czym rozkazy wykonawcze, wytyczne, jakie do tego wychodziły, mówiły wprost, mimo różnic politycznych i różnych koncepcji militarnych, nie wolno bezpośrednio w propagandzie zwalczać takiego stanowiska, które jest prezentowane przez stronę akowską. Uznajemy je jako błędne, ale na zewnątrz tego nie krytykujemy. Bierzemy udział w akcji Burza, tam gdzie jest to niezbędne, gdzie są nasze oddziały, natomiast naszym oddziałom ujawniać się przed bolszewikami nie wolno i żadnej współpracy z bolszewikami nawiązywać nie możemy. Jest to wbrew interesom narodu polskiego. Tylko 2 okręgi Armii Krajowej zachowały się podobnie. Ten sam sposób myślenia o Polsce, o przyszłości. To jest okręg Nowogródzki Armii Krajowej, który nie wykonał akcji Burza, nie przystąpił do tego. Tam, gdzie było to możliwe, ewakuowali swoje siły, resztę zakonspirowali i później byli gotowi do zwalczania nowej okupacji sowieckiej od 1944 roku. Tam polskie podziemie dzięki temu przetrwało aż do połowy lat 50. Drugi okręg, który postąpił podobnie, to jest okręg białostocki. Pułkownik Władysław Liniarski, pseudonim Mścisław, gdy dostał wytyczne akcji Burza, że ma występować wobec bolszewików jako gospodarz tych ziem, ma ujawnić delegaturę rządu, czyli struktury cywilne, ma ujawnić oddziały niepodległościowe, oddziały Armii Krajowej, odmówił wykonania takiego rozkazu. Napisał wprost do komendanta głównego, generała Tadeusza Komorowskiego, Bora, pismo, w którym poprosił: proszę o wyjaśnienie, kiedy ostatnio został zawarty nowy traktat o przyjaźni ze Związkiem Sowieckim, ponieważ jak dotychczas prasa oficjalna polska i bolszewicka stwierdza, że bolszewicy są wrogami Polski. To pismo pułkownika Liniarskiego zostało zatrzymane, czyli przejęte przez cenzurę, przez komendanta obszaru, pułkownika Godlewskiego, który przeraził się. Co to będzie, jeśli pójdzie takie pismo od komendanta okręgu do komendanta głównego? A każdy oficer w konspiracji także miał nie tylko prawo, ale obowiązek żądać wyjaśnień w przypadku, kiedy instrukcje, kiedy rozkazy zewnętrzne były niezrozumiałe. Ten rozkaz o współpracy na terenie okręgu, który poniósł tak wielkie straty pod okupacją sowiecką, był niezrozumiały i był niewykonalny. W związku z tym akcja Burza na terenie tego okręgu, dzięki stanowczej postawie oficerów komendy okręgu, była wykonana w sposób bardzo ograniczony. Nie zmobilizowano, tak jak był nakaz, 2 dywizji Armii Krajowej i brygad kawalerii Armii Krajowej. Dzięki temu aktywa okręgu zostały uratowane. W lipcu 1944 roku, w momencie kiedy bolszewicy wchodzą na Białostoczyznę, okręg białostocki AK liczy 33,5 tysiąca żołnierzy i oficerów. Potworne represje, jakie się wtedy rozpoczęły, praca agenturalna, aresztowania, pacyfikacja spowodowały, że stan okręgu do marca 1945 roku spada do 27 tysięcy żołnierzy. 6,5 tysiąca albo zginęło, albo zostało wywiezionych, albo zostało aresztowanych, ale 27 tysięcy zostało uratowanych. I to jest podstawa późniejszego oporu, trwania w konspiracji. Co więcej, jest to tak dobrze zorganizowany ideowy okręg AK, że w momencie, kiedy jest pseudoamnestia w sierpniu 1945 roku,
Kiedy szczególnie na terenach centralnej czy zachodniej Polski większość żołnierzy, oficerów AK wychodzi z konspiracji, ujawnia się, za co później płacą potworną cenę, na terenie okręgu białostockiego ujawnia się dokładnie 283 osoby. Tylko tyle osób się ujawniło, reszta nie. Dzięki temu trwali, inaczej byliby później aresztowani, poddawani śledztwu, musieliby ujawniać swoich podwładnych, swoich przełożonych, wreszcie byliby wywożeni na Syberię albo byliby mordowani. To jest ten duch, który w tych ludziach pozostał. Analogiczna postawa jest po stronie Narodowych Sił Zbrojnych. Okręg Łomżyński Stronnictwa Narodowego przed wojną, ograniczony praktycznie do jednego powiatu, liczy ponad 4000 ludzi. Wyobraźmy sobie dzisiaj w organizacji politycznej na terenie jednego powiatu tylu aktywnych członków. To byłby fenomen. Wtedy to była norma. Okręg 13 Narodowych Sił Zbrojnych, okręg białostocki, liczy ponad 7000 żołnierzy i oficerów. Dysponuje, mimo tych wywózek, mimo potwornych represji, kadrą wojskową. Okręg białostocki miał sporządzone plany operacyjne. Część z tych planów się zachowała. I co ciekawe, jeszcze w 1943 roku, przed scaleniem ZAK, w tych planach operacyjnych NSZ-owskich zdobywania poszczególnych węzłów kolejowych, miast, różnego rodzaju obiektów ważnych strategicznie, wszędzie są uwzględnione miejscowe siły AK-owskie. Ci ludzie ze sobą współpracują. Tu się politycznie, ideowo różnią, natomiast wiedzą, że w przypadku tego ostatecznego, wielkiego wystąpienia trzeba będzie działać razem. I rozkazy dowództwa NSZ-u są takie, że wszędzie tam, gdzie w terenie jest wyższy funkcją lub starszeństwem oficer AK-owski, on obejmuje dowództwo. Tam, gdzie jest oficer nasz wyższy, prosimy o to, żeby to uszanować i żeby on objął dowództwo. Jeśli nie będzie zgody z drugiej strony, to ustępujemy, bo cel jest ważniejszy, cel jest większy. Okręg białostocki ma także rozbudowane struktury cywilne, czyli odpowiednik delegatury rządu na kraj. To się nazywało Służba Cywilna Narodu. Na ich czele stoi komisarz Władysław Szczepański, pseudonim Podlaski. Na terenie okręgu, a szczególnie powiatu łomżyńskiego, który jest najsilniejszy na terenie Białostoczyzny, działają oddziały partyzanckie już od początku 1943 roku. Między innymi warto tu wspomnieć postać wyjątkową, nawet jak na tę organizację, gdzie wiele było postaw heroicznych, osobę niezwykłą. Ja zdążyłem tę panią poznać w końcu jej życia. Mała, drobna, cicha, spokojna, tak jakby wycofana po tym wszystkim, co przeszła, ale zawsze, nie tylko trzeba, ale jest konieczność przypominania takich osób. Pani Walentyna Stępkowska 30 grudnia 1943 roku jako łączniczka Narodowych Sił Zbrojnych została aresztowana przez Gestapo, ale nie tylko aresztowana. Ona wiozła transport prasy. Około 30 kg, czyli wyrzut z drukarni, która musiała rozprowadzić po terenie. W zasadce w obławie nie miała wyjścia. Została aresztowana, była poddana bardzo brutalnemu śledztwu w Gestapo, najpierw w Łomży, a później z racji, że nie miała jednej czy dwóch gazetek, miała dużo, więc było dojście gdzieś do centrali, do drukarni, chciano z niej to wybić. Jest poddana takiemu samemu strasznemu śledztwu w Białymstoku. Ona tam dwukrotnie próbuje popełnić samobójstwo. Nie znosi tych tortur. Wie, że lada chwila nie wytrzyma. Ale samobójstwa się nie udały, a tortury zniosła. Niemiec, który ją przesłuchiwał, na koniec powiedział jej tak. Ty jesteś polska bohaterka. My się z taką osobą nie zetknęliśmy. My ciebie zabijemy, ale nie od razu. Za to, że pokazałaś, kim jesteś, to ty przedtem zwiedzisz nasze najcięższe obozy. Została zesłana do obozu koncentracyjnego Ravensbrück dla kobiet i dla dzieci. Była obiektem doświadczeń medycznych.
Gdy później po zakończeniu wojny wróciła do rodzinnego Białegostoku, gdzie jej brat, oficer Eugeniusz Stępkowski, pseudonim Beniowski, był komendantem miasta Narodowych Sił Zbrojnych. Ona zostaje łączniczką Komendy Głównej NZW. Jej brat aresztowany, skazany na karę śmierci, zamordowany w Białymstoku. Ona aresztowana przechodzi następne piekło, następne śledztwo WB. I później, już po wyjściu, praktycznie do końca istnienia Polski Ludowej, nie ma dla niej miejsca. Stałego miejsca pracy, zatrzymania się gdzieś, jest obywatelką trzeciej, czwartej kategorii. A jak ją pytałem, co by zrobiła, gdyby jeszcze raz mogła swoje życie powtórzyć, mówi, to jest normalne. Zachowałabym się tak właśnie, jak się zachowałam. Mówi, tak byliśmy wychowani. Wiedzieliśmy, o co walczymy i wiedzieliśmy, jakie mogą być ofiary. To byli ludzie, którzy byli inni od tych, których widzimy w telewizji. Jak wezmą państwo któregoś z tych złodziei, za przeproszeniem, i nawet nie trzeba im palców w imadło wkręcić, tylko postraszyć, to się przyznają do tego, co ukradli. Tylko na razie nie ma kto z nich tego wydobyć. Mam nadzieję, że to jednak nastąpi. Na terenie powiatu łomżyńskiego, obok oddziałów AK-owskich, działają oddziały Narodowych Sił Zbrojnych. Te pierwsze w miarę opisane, już znane, te drugie cały czas jeszcze nie. Powiat jest podzielony na bataliony. Są bataliony kadrowe, kompanie i bezpośrednio 2 bataliony, które podlegają pod komendę okręgu. Samodzielny batalion porucznika Tadeusza Pusza-Niemiry i batalion Kurpie, ówczesnego kapitana Romualda Kozioła, pseudonim Łużyca. Oddział akcji specjalnej kapitana Antoniego Kozłowskiego, pseudonim Biały. Później oddział NN, nieznanego do dziś, oficera NZ o pseudonimie Jeleń. Bardzo znaczące akcje w 1943 roku, które gdzieś przepadają, ale są informacje o nich w dokumentach niemieckich, ówczesnych niemieckich sił bezpieczeństwa. Oddział dyspozycyjny Mariana Kozłowskiego, kapitana Mariana Kozłowskiego, pseudonim Lech. Później, po zakończeniu wojny, komendanta okręgu Bałtyk, czyli Olsztyn, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, czy oddział partyzancki sierżanta Antoniego Zduńczyka, pseudonim Ołówek. Jest to oddział, który współuczestniczy i przeprowadza oddział Konfederacji Narodu, już wówczas scalony z Armią Krajową, na Prusy Wschodnie, do miejscowości Mittelheide. 15 sierpnia 1943 roku Polacy pacyfikują niemieckie terytorium w głębi Rzeszy, na terenie Prus Wschodnich. Tam został zdobyty magazyn broni, został zlikwidowany miejscowy funkcjonariusz NSDAP i dzięki kontaktom i znajomości terenu ludzi z oddziału Antoniego Zduńczyka, pseudonim Ołówek, oni nie wyszli z tej akcji daleko, schowali się bardzo blisko. Wiedzieli, że obławy niemieckie zatoczą wielkie fale, że będą ich szukać coraz dalej. Tak się rzeczywiście stało. Kilka dni przeczekali koło tej miejscowości. Wyszli dopiero później, kiedy te bezskuteczne obławy niemieckie nie zdołały ich dopaść. Tego wszystkiego w naszej historiografii nie było. Wreszcie rzecz niezwykła, nawet w skali okupowanej Polski. To jest akcja, która doprowadziła do uratowania 400 ludzi jednorazowo. W czerwcu 1944 roku oddziały Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kapitana Antoniego Kozłowskiego, pseudonim Biały, i jego młodszego brata, porucznika Bolesława Kozłowskiego, pseudonim Grot, wzięły do niewoli zarządcę majątków niemieckich, które były nadane przez III Rzeszę Gauleiterowi Prus Wschodnich, Erichowi Kochowi. On został złapany w zasadce razem z obstawą, z kadrą, z rodziną, ponieważ to był krewny Ericha Kocha. Niemcy dostali wściekłości. Straszyli, że jeśli ci ludzie nie będą wypuszczeni w trybie natychmiastowym, zostanie rozstrzelanych 1500 osób za kilku Niemców. Normalne proporcje, normalne cudzysłowie były takie, że Niemcy za jedną swoją ofiarę
mordowali 50 Polaków, a tu mają być setki za każdego z nich. I następuje próba nerwów, gra sił. Można było tych Niemców zlikwidować. Wtedy Niemcy zlikwidują 1500 przypadkowych osób. A gra zaczęła się toczyć o to, co było w więzieniu w Łomży. 400 więźniów politycznych. Niemcy mniej więcej co tydzień, jak była taka potrzeba, tych ludzi wywozili i w pobliskich terenach mordowali, żeby zrobić miejsce dla następnych. I teraz ci oficerowie NSZ-u podjęli z Niemcami grę. Zwolnimy waszych, jak wy opróżnicie więzienie. Zwolnicie wszystkich więźniów, oddamy tych, którzy są w naszym ręku. Niemcy oczywiście na to nie szli. Straszyli potwornymi represjami. Te plakaty były w polskich wsiach w okolicy. To dostali proboszczowie. Musieli Zambon odczytywać, jak straszne będą represje. Ale Erichowi Kochowi zależało na członkach najbliższej rodziny i zgodził się wreszcie. 400 więźniów politycznych w czerwcu 1944 roku wyszło z więzienia w Łomży. Ci Niemcy, tych kilku Niemców zostało zwolnionych. Nie było represji. To już była końcówka okupacji niemieckiej. Niemcy nie zdążyli się mścić na najbliższej okolicy. To są przykłady akcji bardzo rozważnych, bardzo efektownych i przede wszystkim efektywnych. Ratowanie ludzi. To było coś, co było domeną polskich organizacji niepodległościowych. Tej akcji nie było w Polsce Ludowej. W historiografii Polski Ludowej tego typu wydarzenia, tego typu akcje nie mogły być pokazywane, bo Narodowe Siły Zbrojne to byli zdrajcy, to byli kolaboranci, to byli ludzie, którzy byli w służbie III Rzeszy. Więc jak mogli uwalniać więźniów? Jak mogli wykonywać akcje przeciwko więźniom, przeciwko Niemcom, żeby ludzi ratować? To są rozbijane transporty tu też gdzieś w okolicach na konwoje niemieckie. Poszczególne akcje były opisywane w Polsce Ludowej przez Cezarego Chlebowskiego. Jak? Wymyślił fikcyjną organizację konspiracyjną, której nie było i że to robili oni. Ludzie dostawali virtuti militari, dostawali krzyże walecznych, a nie mieli nic wspólnego z konspiracją. Szczególnie z tą, o której mówimy. Czyli uwłaszczali się na cudzym dorobku. I wreszcie walka na Czerwonym Borze. Ta olbrzymia, niepotrzebna, nieudana koncentracja sił Armii Krajowej, które miały przystąpić do zdobywania tego więzienia. I to z opóźnieniem, w momencie, kiedy Niemcy już tych więźniów zwolnili, kiedy więźniowie byli wolni, a więzienie puste. Te siły zostały spacyfikowane. Na szczęście nie do końca. Dlaczego? Kto im pośpieszył z zewnątrz z pomocą? Kapitan Antoni Kozłowski, pseudonim Biały. Ściągnął ludzi z siatki konspiracyjnej doraźnie, natychmiast i uderzył na Niemców na pierścień okrążenia wokół Czerwonego Boru z zewnątrz. Niemcy myśleli, że to jest jakaś większa koncentracja, jakiś większy atak, rozluźnili front, odwrócili go w drugą stronę i pierścień obławy został porwany. Dzięki temu część akowców z Czerwonego Boru zdołała ujść z życiem. On życiem ze swoimi żołnierzami zapłacił. Znowu takiej akcji nie można było w Polsce Ludowej pokazać, bo przecież faszyści nie walczyli z Niemcami, tylko z Niemcami współpracowali. Gdy bierzemy pod uwagę te opinie, ten jad, który się przez pół wieku państwa komunistycznego sączył, to nie możemy polegać na tym, co oni w tym swoim okresie panowania pisali, na tym, co wyprodukowali. Te fałszywe opinie, różnego rodzaju fałszywe materiały, które rozpowszechniali, czy fałszywe wyroki, gdzie skazywali największych polskich bohaterów pod zarzutem współpracy z Niemcami. Tak został zamordowany między innymi major Lech Karol Neumann, zastępca ostatniego komendanta Narodowych Sił Zbrojnych, pułkownika Stanisława Kasznicy. Zamordowany w 1948 roku pod zarzutem współpracy z Niemcami. A przecież wiemy, że to, co on zrobił, to program, który on propagował, stał się podstawą powojennego ładu politycznego. To był wizjoner
jeden z młodych, wybitnych Polaków, który w 1942 roku przedstawił plan realizowany w Europie po 1945 roku, po konferencji w Poczdamie. Lech Karol Neumann był redaktorem naczelnym pisma Naród i Wojsko. To był organ dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych. W październiku 1942 roku przedstawił wizję polityczną, której ci ludzie się później trzymali i na bieżąco to rozwijali. Pisał tak: Polska musi mieć swój własny cel wojny, rozumiany jako cel bezwzględny przez cały naród. Nie będzie to tylko zdobycie niepodległości, odzyskanie utraconej pozycji. Musi to być znacznie więcej. Celem musi być zdobycie takich warunków, które by zabezpieczyły na długie dziesiątki lat byt narodu i zapewniły jego swobodny rozwój. Naród niemiecki, sprawca wszystkich wojen grabieżczych, osławiony niezwykle okrutnym prowadzeniem tych wojen, winien na koniec ulec przykładnej karze. Winien być pozbawiony wszystkich zaborów, dokonanych przez tysiąclecie i być w pełni rozbrojony. Winien wreszcie dostać się pod dłuższą kontrolę swych kulturalnych sąsiadów. To wszystko dopiero zapewni Europie upragniony i niezbędny pokój na czas dłuższy. To jest październik 1942 roku. Niemcy są przed Stalingradem, są u szczytu potęgi. Wydaje się, że lada chwila Związek Sowiecki padnie, że cała Europa jest u ich stóp, że ta wojna, nawet jeśli będzie dla państw zachodnich wygrana, potrwa jeszcze długie lata. Z tego człowieka zrobiono niemieckiego kolaboranta. On pisał o kontroli kulturalnych sąsiadów. Miał na myśli powojenne strefy okupacyjne, ale dał także program szczegółowy. Napisał jeszcze więcej. Jednym z fundamentalnych warunków trwałego rozbrojenia Niemiec i trwałego pokoju w Europie jest uzyskanie przez Polskę na zachodzie linii Odry i Nysy Łużyckiej z lewymi ich brzegami, co wraz z czeskimi Sudetami stworzy potężny szaniec obronny. Bezwzględnym obowiązkiem narodu polskiego jest prowadzenie wojny z Niemcami aż do pełnego zwycięstwa, aż armia nasza stanie na szańcu Bolesławów, czyli na Odrze, aż polski sztandar zawiśnie w okupowanym Berlinie, a maszyny niemieckie zaczną w Polsce pracować dla naszej potęgi. To stanowi nasz narodowy cel wojny. Walkę tę musimy prowadzić, choćby Zachód spoczął na laurach, choćbyśmy pozostali sami, bezwzględnie, fanatycznie, bo chodzić nie będzie o całą naszą przyszłość i wielkość, o wieki całe. Tak pisali polscy faszyści, kolaboranci III Rzeszy Niemieckiej. Co w takim razie myśleli, co w takim razie wiedzieli Niemcy o tej organizacji? Znowu, posługiwanie się tylko tym, co NSZ-owcy pisali sami o sobie, może być kwestionowane. Tak sobie po prostu wymyślili, akurat zgadli, pewne rzeczy przewidzieli, a teraz tu się mądrzycie, takie rzeczy opowiadacie. Nie, warto to porównać z tym, co rzeczywiście wiemy, jakie były opinie niemieckie. Na przełomie 1944 i 1945 roku szef Gestapo Heinrich Himmler w Berlinie, człowiek, który nosił to samo nazwisko, co towarzysz Leszek Miller, przywódca tak zwanego zlewu Zjednoczonej Lewicy, dostał polecenie od najwyższych władz III Rzeszy, żeby dokonać pełnej analizy organizacji konspiracyjnych w Europie, szczególnie w Polsce. Niemcy szukali dla siebie wzoru. Wiedzieli, że wojnę przegrywają, chcieli mieć to samo. Podziemne państwo niemieckie, podziemne struktury konspiracyjne, liczyli, że dojdzie do wojny między Zachodem i Wschodem. I wtedy oni będą potrzebni. Mają olbrzymie zasoby finansowe, zasoby broni, nieograniczone zasoby wyszkolonych świetnie żołnierzy, oficerów, którzy przeszli przez wszystkie fronty, więc będą niezbędni, bo wiedzą, jak walczyć z bolszewikami. Chcieli przetrwać te początkowe miesiące w konspiracji i szukali wzoru. Żeby mieć ten wzór, to niemieccy analitycy musieli opisać, czyli pokazać swoją wiedzę o polskich organizacjach konspiracyjnych. Co wiedzieli, co napisali o Narodowych Siłach Zbrojnych. W tym raporcie czytamy:
Wielkim celem politycznym obozu narodowego, a w tym i NSZ, jest walka o niepodległość Polski, przy czym następujące kwestie wysuwają się na czoło. Proszę zwrócić uwagę, to piszą Niemcy, że oni walczą o niepodległość Polski. Komuna w Polsce pisała, że to zdrajcy działali przeciwko naszej niepodległości. Te cele, które Niemcy wyłuskali z dokumentów NSZ-owskich, przedstawiają następująco. Po pierwsze, zdobycie Prus Wschodnich dla Polski. Po drugie, zdobycie ziem po Odrę i Nysę Łużycką. I trzecie, obrona kraju przed komunistami i Ukraińcami i zniweczenie ich starań o oderwanie polskich ziem wschodnich. Żadna inna organizacja konspiracyjna nie zwracała uwagi na to, co się dzieje na Kresach. Nie było mowy wprost, że Ukraińcy przystępują do rzezi, a celem ich jest oderwanie polskich ziem wschodnich. Była taka sama tolerancja, jak dziś wobec obecnego państwa ukraińskiego. Nie wolno w imię przyjaźni mówić o ludobójstwie, bo to nie wypada, bo to ich drażni, a my ich drażnić nie powinniśmy. NSZ-owcy pisali to wprost i Niemcy o tym wiedzieli. NSZ rozwinęły, to jest dalej raport Gestapo, swą wojskową organizację prawie na całe terytorium byłego państwa polskiego. Szczególnie jednak skoncentrowane były na lewym brzegu Wisły. Ich bataliony i samodzielne kompanie stanowiły najistotniejsze siły powstańcze obok Armii Krajowej. Szeregi NSZ składają się z żołnierzy wyszkolonych w oparciu o jasne, idealistyczne podstawy, którzy albo przed wojną działali w jednej z grup narodowych, albo politycznie i bojowo sprawdzili się w czasie tragedii września 1939 roku lub w podziemnej walce z Niemcami. To jest pean niemiecki na cześć Narodowych Sił Zbrojnych. Wroga, który był traktowany przez Niemców bezwzględnie, ale przez opisanie ich programu, ich celów nie mamy wątpliwości, kim byli. I wreszcie generał Reinhard Gehlen, szef Wydziału Obce Armie Wschód w Głównym Dowództwie Wehrmachtu, dostaje w kwietniu 1945 roku polecenie wybrać z tych charakterystyk wzór dla konspiracji niemieckiej. Która z nich, z tych organizacji polskich, może być dla Niemców wzorem? On się nie zastanawia, wskazuje jednoznacznie i natychmiast. Narodowe Siły Zbrojne. Był to najbardziej prężnie zorganizowany i dowodzony nielegalny Związek Polski. Czyli wrogowie o naszej organizacji pisali lepiej niż ci, którzy rzekomo działali w naszym interesie i byli wyzwolicielami, komuniści. Ci, którzy za zadania Sowietów mieli prawie pół wieku władzę w swoim ręku. I wreszcie krótkie, bardzo krótkie już cytaty z dokumentów niemieckich władz bezpieczeństwa o ludziach z tej organizacji, o poszczególnych sylwetkach. Jaki to jest rodzaj materiału ludzkiego. Znowu w żadnych charakterystykach niemieckich nie spotkałem takich opisów. Wywiad Narodowych Sił Zbrojnych jest organizacją ekskluzywną, grupującą wyłącznie Polaków bez zarzutu i utalentowanych. Istnieje absolutna pewność, że ci młodzi idealiści pracują z całym zaangażowaniem, a zdrada jest wykluczona. Żadna z innych organizacji nie ma takich charakterystyk. Na konferencji wyższego dowódcy SS i policji, generała Kriegera, z dowódcą Policji Bezpieczeństwa, czyli Sicherheitsdienst w generalnym gubernatorstwie, generałem Szyngartem, padło następujące stwierdzenie. Mamy do czynienia z szeroko rozgałęzioną siatką wywiadu ruchu oporu, która w swych wymiarach jest rzeczą najważniejszą, z jaką zetknęliśmy się na tym terenie od początku okupacji. Najwyższe wyrazy uznania. I wreszcie program geopolityczny. Nikt o tym tak perspektywicznie nie myślał. A ci ludzie myśleli. To nie jest tylko program na Odrze i Nysie, bo to jest tylko początek. Nie tylko likwidacja Prus Wschodnich, gdzie zawsze to uderzenie szło na Polskę z północy. Oni rozumują w ten sposób. Jesteśmy między dwoma potęgami, raz silniejszymi, raz słabszymi. Gdy dochodzi do połączenia tych sił, Polska znika, Polska przegrywa.
Tak powstały rozbiory, tak później przegraliśmy w 1939 roku. Więc myślą, żeby stworzyć coś, co na tę agresję będzie odpowiedzią, co będzie organizmem odpornym. I planują stworzenie Unii Wschodnioeuropejskiej, konfederacji państw od Finlandii aż po państwa bałkańskie, ze wspólną polityką zagraniczną, wspólną polityką finansową, wspólną polityką militarną, natomiast każde z państw istnieje, działa autonomicznie, oddzielnie, nie traci suwerenności. Na wzór dawnych polskich unii, gdzie równi z równymi, wolni z wolnymi, mając wspólne interesy, szukają tego, co ich łączy, te interesy mogą realizować przede wszystkim jako potężny szaniec obronny, jak to nazywano, że w przypadku agresji z zewnątrz, czy ze wschodu, czy z zachodu, czy nawet równocześnie, żadne z tych państw nie ma najmniejszych szans, ale wszystkie te państwa razem stanowią zaporę nie do przebycia. A z drugiej strony taki organizm będzie atrakcyjnym partnerem dla państw zachodnich, dla Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Każde z pojedynczych państw jest pionkiem na mapie, ale wspólnota tych państw i tworzenie wspólnego organizmu politycznego jest partnerem odpowiednim, a nawet często o wyższych możliwościach i większym potencjale. To była ich wizja polityczna. Oczywiście zupełnie inna niż ta Unia, którą my znamy. Platformą tamtej Unii, tak jak dawnych Unii polskich, było ich kilka, było zupełnie coś innego. To nie był tylko akt polityczny, to był akt moralny. Unia w Horodle, która łączyła Polskę z Litwą w 1413 roku, zawiera słowa w imię miłości bliźniego, równi z równymi. Miłość bliźniego to jest nakaz moralny. Żaden inny akt polityczny w świecie nie zawierał takiej podstawy. Polacy to w sobie mieli i Polacy muszą to w jakiś sposób odzyskać. Gdy przychodzą Sowieci w 1944-1945 roku, nie ma wątpliwości, że Polski nie ma i w normalny sposób Polski nie będzie. Ale były gwarancje międzynarodowe, były zapewnione wolne wybory. Dlatego była konspiracja, ona trwała, bo Polacy czekali. Wierzyli w to, że te umowy będą dotrzymane. Że kraj, który jako pierwszy został napadnięty i pierwszy się przeciwstawił, przecież gdyby Niemcy uderzyli na Francję we wrześniu 1939 roku, to Polacy do tej wojny by przystąpili natychmiast, bo byli zobowiązani umowami. Zachód ze swoich umów się nie wywiązał, ale liczono, że nie zostaniemy oddani Sowietom. W imię czego? Polacy, którzy przeciwstawili się, walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, mieli własne lotnictwo, własną marynarkę. Była druga armia generała Andersa, były te zagony pancerne generała Maczka, które fenomenalnie zachowały się w pamięci Belgów czy Holendrów. W Polsce kto o nich wie, kto o nich słyszał, co to tych ludzi tutaj obchodzi. A to przecież byli ci, którzy byli wywiezieni na Syberię, którzy później wyszli z Andersem i byli podstawą. Nazwy tamtych jednostek, kresowe nazwy, świadczyły o ich pochodzeniu i przywiązaniu do Polski jako całego terytorium. To jest wszystko nasza tradycja. I w konspiracji tych pierwszych miesięcy ludzie wierzyli, że trzeba być, trzeba czekać, bo wolne wybory przyjdą. Sowieci działali perfidnie. W sierpniu 1945 roku ogłosili tak zwaną amnestię. Amnestię ogłasza się dla przestępców. Ktoś coś ukradł, ktoś kogoś pobił, ktoś kogoś zabił. Wtedy jest objęty albo zmniejszeniem kary, albo całkowitym darowaniem win. A tu jest amnestia dla tych, którzy walczyli z Niemcami, czyli są przestępcami, ale nowe komunistyczne państwo jest w stanie im przebaczyć. Przy czym nasi rodzimi komuniści tak naprawdę nie byli u siebie i nie mieli poparcia. Już w maju 1945 roku na plenum Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej mówili to wprost, jaka jest ich sytuacja. Wiedzieli, że mogą liczyć na 1–2% poparcia, czyli na nic. I Gomułka mówił, nie możemy dopuścić w żadnym wypadku do wycofania Armii Czerwonej z naszych ziem, bo nie mamy kogo postawić na ich miejscu. Franciszek Jóźwiak, komendant główny Milicji Obywatelskiej,
powiedział jeszcze bardziej otwarcie: towarzysze, nie jesteśmy u siebie, pracują u nas i za nas bataliony sowieckie. To jest istota wyzwolenia, istota nowej, komunistycznej Polski. I potworne represje. 150 000 ludzi wywiezionych na Syberię. Pacyfikacje obławy, gdzie jednorazowo jest do kilkuset ofiar. I stąd brał się opór, stąd była samoobrona. Siły niepodległościowe, połakowskie, czyli Zrzeszenie Win, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, lokalne i terytorialne organizacje konspiracyjne, takie jak Wielkopolska Grupa Ochotnicza Warta, czy Konspiracyjne Wojsko Polskie w centralnej Polsce, Ruch Oporu Armii Krajowej, inne, działają na tak jakby dwóch płaszczyznach, które są wytyczone jako cel. Po pierwsze, jest to rozbijanie aresztów i więzień, czyli uwalnianie tych, którzy są przeznaczeni do zabicia albo do wywózki na Syberię. A drugi cel to jest ochrona ludności cywilnej przed pacyfikacjami. I wszystkie większe walki podziemia niepodległościowego w 1944, 1945, 1946 roku to są walki z wojskami wewnętrznymi NKWD. Nawet nie z KBW, nie z UB, bo ich jest za mało i są za słabi. Sowieci za to są bardzo silni. Tak jak mówiłem, nasycenie wojskami Armii Czerwonej czy wojsk wewnętrznych NKWD jest na terenie całej okupowanej Polski, ale na Białostoczyźnie jest ich wyjątkowo dużo. 10 pułków NKWD, 15 000 NKWDzistów. Do tego siły Ludowego Wojska, KBW i Armia Czerwona. Potęga, straszna. Ze strony pacyfikatorów pojawili się także zdrajcy. Generał Gustaw Paszkiewicz, generał z polskich sił zbrojnych na zachodzie, który przyjechał, wrócił, zdradził, stanął na czele 18. Dywizji Piechoty, pacyfikującej Białostoczyznę. W operacjach przeciwko polskim partyzantom komuniści rzucają artylerię, broń ciężką i lotnictwo. A mimo to polska konspiracja trwała. Dwie równoległe organizacje, które wychodzą z Armii Krajowej. Organizacje ściśle wojskowe. Połakowskie, w tym sensie, że przedtem działają razem. To jest Zrzeszenie Wolność, Niezawisłość i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Zrzeszenie Win przegrało na samym początku, przegrało politycznie. Pierwszy prezes zarządu Win, pułkownik Jan Rzepecki, w czasie okupacji niemieckiej szef Biura Informacji i Propagandy, zdradził, cofnął uznanie dla polskiego rządu na wychodźstwie. Kombinował z Mikołajczykiem, że coś przy tym politycznie ugra, będą jakieś stanowiska, coś z tego będą mieli. Uznał, że polski rząd w Londynie nie reprezentuje polskich interesów. To spowodowało w konspiracji połakowskiej trzęsienie ziemi, bo to jest akt zdrady. Stanowisko Stronnictwa Narodowego jest zupełnie inne. W momencie zwrotnym dla polityki polskiej, kiedy mimo zobowiązań, uroczystych oświadczeń i traktatów sprzymierzeni przestali uznawać legalny rząd polski, Stronnictwo Narodowe stwierdza, że nie uznaje faktów dokonanych i będzie nadal walczyć o pełne wyzwolenie narodu i odbudowanie państwa polskiego do samodzielnego życia. Tak zwany tymczasowy rząd jedności narodowej, do której wszedł m.in. Stanisław Mikołajczyk, który był zdrajcą, bo on był przedtem polskim premierem. Jemu nie wolno było, jako osobie prywatnej, przystąpić do władz komunistycznych i twierdzić, że on jest reprezentantem polskiej politycznej emigracji, bo ten mandat zabrał sam sobie. Przez uzupełnienie Komunistycznego Komitetu Lubelskiego kilku nowymi ministrami bez znaczenia stwarza jedynie pozory zmian, ale istota rzeczy pozostała ta sama. I Stronnictwo Narodowe w lipcu 1945 roku, w momencie jak się tworzy ten pseudokomunistyczny rząd, stwierdza, że rząd Tomasza Arciszewskiego, polski rząd w Londynie na wychodźstwie, uratował honor narodu i ciągłość prawną państwa, a przez to stworzył warunki do dalszej walki. Ta walka trwa początkowo o przyszłość, czyli o wolne wybory. W momencie, kiedy wiadomo, że ta fałszywa amnestia spowodowała
rozładowanie konspiracji akowskiej w znacznym stopniu, bo ujawnia się kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy zaprzestają jakiejkolwiek działalności, ale oni składają zeznania, oni piszą w oświadczeniach, gdzie byli, co robili, kto był dowódcą, gdzie były punkty konspiracyjne. Komuna zaczyna mieć wiedzę o polskim podziemiu, o jego strukturach, o jego przedstawicielach. Później w 1947 roku, po sfałszowanych wyborach, jest druga pseudoamnestia, akt dramatu drugi, kolejny. I w podziemiu później pozostają resztki zrzeszenia win i pozostaje Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Ostatnia ogólnokrajowa organizacja, która jeszcze się trzyma, szczególnie w okręgach wschodnich. Najdłużej na terenie Białostoczyzny i województwa siedleckiego. Ostatni komendant tego okręgu białostockiego, porucznik Kazimierz Żebrowski, ginie 3 grudnia 1949 roku. Ostatni komendant okręgu Podlasie, okręgu 12 Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, major Karol Sęk, jest aresztowany na początku 1950 roku. A już ostatni z ostatnich, Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseudonim Rój, starszy sierżant na północnym Mazowszu, ginie 13 kwietnia 1951 roku. Po nich pozostają jeszcze oddziały partyzanckie, niektóre struktury terenowe, patrole i wreszcie pojedynczy żołnierze, którzy trwają w oporze. Ostatni powiat Narodowego Zjednoczenia Wojskowego został rozbity i ujawnił się w prokuraturze generalnej PRL we wrześniu i w październiku 1956 roku. Przyjechali do Warszawy w długich płaszczach, z bronią, mając gwarancje bezpieczeństwa, które komuna całkowicie złamała. Oni się ujawnili, zdali broń, uznali, że to jest faktycznie już kres konspiracji, dalej to już nie ma sensu, mimo to zostali aresztowani, osadzeni w więzieniach. Ale po nich jeszcze pozostali pojedynczy żołnierze, którzy jeszcze są w konspiracji, trwają w oporze, są albo zabijani, albo aresztowani. Pod Szczecinem mieszka pan Andrzej Kiszka, pseudonim Dąb. Żołnierz Armii Krajowej, później Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, który został ujęty 31 grudnia 1961 roku. Skazany na karę śmierci, następnie wyrok mu złagodzono do kary dożywotniego więzienia i wreszcie przez kolejne amnestie skrócony do 15 lat więzienia. Jeszcze żyje, 94 lata. Przypadek szczególny, dlatego że tak długo działał, ponad 56 rok, że go różnego rodzaju ustawy dotyczące działań partyzanckich, niepodległościowych, a wreszcie ustaw o stwierdzeniu nieważności stalinowskich wyroków nie objęły, bo działał za długo. Jacek Kuroń uznał, że rok 56 w Polsce jest cezurą, że Polska stała się normalna, wolna, więc każdy, kto działał później, był pospolitym bandytą. I pan Andrzej Kiszka nie został zrehabilitowany. Może otrzymywać awanse wojskowe, dają mu różne medale, a on się pyta, ale co z moją sprawą? Wiecie państwo, jak mu to tłumaczą? No, to jest taka skomplikowana sytuacja prawna. Nie ma na to artykułu. To jest, z tego co wiem, ostatni żyjący w takiej sytuacji. Ale po roku 89 było przynajmniej kilkanaście, jeśli nie więcej takich osób. Co za problem zmienić ustawę, dopisać jeden punkt albo zlikwidować tą górną granicę, rok 56, żeby byli tym objęci. Na to polskie państwo się nigdy nie zdobyło. Więc jeśli państwo nie realizuje celów opieki, ochrony nad swoimi bohaterami, to od tego jesteśmy my. Po to, żeby w przyszłości, mam nadzieję, że teraz już niedalekiej, na tym państwie wymusić prawidłowe zachowania, żeby bohaterowie wrócili na miejsce, a fałszywi bohaterowie, żeby byli strąceni z nazw ulic, nazw pomników, placów, szkół, żeby przestali nas straszyć. Jak się jedzie przez Polskę, co chwila ulica Armii Czerwonej, generała Świerczewskiego i innych bohaterów.
Karol Świerczewski w 1920 roku był pod Warszawą podczas wojny 20 roku. Tyle, że po drugiej stronie, po stronie bolszewickiej. I on jest w dalszym ciągu bohaterem, bo był bohaterem Jacka Kuronia, bo on założył kiedyś drużyny walterowskie, pseudo-harcerskie, jego imienia generała Waltera. Im się to podobało. I teraz to otoczenie, które objęło władzę po roku 1989, ma taką mentalność. To jest to, co widzieliśmy na tym filmie. My walczyliśmy bezinteresownie o Polskę, o wolność, a skorzystali na tym zupełnie inni ludzie. Trzeba przywrócić im pamięć, cześć, doprowadzić do tego, żeby w Polsce zaczęło być normalnie. Dziękuję.